18 września 1939 roku w Śladowie, w ówczesnej gminie Tułowice, wojska niemieckie dokonały jednej z największych zbrodni wojennych w czasie kampanii wrześniowej. 300 ludzi, w tym 150 żołnierzy z rozbitych nad Bzurą oddziałów Armii Poznań i Pomorze, drugie tyle to cywile, zgromadzonych na tzw. Główce Wiślanej, zostało zastrzelonych i utopionych. Wśród zgromadzonych znajdowali się zarówno ranni żołnierze, zdrowi, jak i małe dzieci. Mężczyźni w wieku od 15 do 75 lat stanowili większość 300-osobowej grupy. 84 osoby cywilne pochodziły z pobliskiej gminy Tułowickiej, pozostałe osoby cywilne z innych okolicznych miejscowości. Wśród nich znajdowały się także grupy uchodźców, których tysiące przemierzało wówczas kraj i przebywało we wsiach i miejscowościach polskich. Zbrodni dokonała prawdopodobnie niemiecka 4. Dywizja Pancerna z 16 Korpusu 10 Armii, która operowała w tym terenie. Jeden ze świadków opisywał, że Niemcy byli w czarnym umundurowaniu i czarnych beretach na głowie z trupią główką. Według niektórych relacji masakry dokonali żołnierze 12 Pułku Grenadierów Pancernych, dowodzonego przez podpułkownika von Kastritz-Nauhausa. Motywem zbrodni była chęć odwetu za bohaterski opór stawiany przez żołnierzy polskich w okolicach Śladowa. Niemcy zrobili sobie z cywili żywą tarczę, żywy wał ochronny przed małą grupką ułanów pułków poznańskich. Polscy żołnierze się poddali. Niemniej, kiedy niektórzy żołnierze ukryci w zaroślach poczęli wychodzić, Niemcy nie brali ich do niewoli, tylko zabijali na miejscu. Jeden z świadków zaznacza, że żołnierze wychodzili z rękami podniesionymi do góry. Na widok takich scen jeńcy zaczęli wołać o litość, Niemcy zaczęli się śmiać i wołać polskie psy. Ustawili nas w 2 szeregu. Na prawym skrzydle stali żołnierze polscy w liczbie około 150, zaś na lewym stali cywile od lat 15 do 75, także w liczbie około 150. Był jeszcze jeden mężczyzna, który miał ze sobą małego synka, około 4 lat. Niemcy zabrali mu go. Dziecko zaś zaczęło płakać i wołać do tatusia. Niemcy się rozgniewali na malca i wypędzili do ojca. Nastąpiła egzekucja. Strzelali z 3 karabinów maszynowych z wału wiślanego. Gdy zaczęli strzelać, poczęli żołnierze skakać do Wisły. Żołnierze pływali, a Niemcy strzelali do nich jak do dzikich kaczek. Tak, że żaden nie uszedł w śmierci. Ja siedziałem w wodzie od 1 po południu do 10 wieczorem. Gdy wieczorem rzuciła się mgła, mogłem od brzegu odpłynąć. Cały mokry i trzęsąc się jak liść osiki, przepłynąłem na drugą stronę Wisły w ubraniu. Zaznaczam, że jestem bardzo dobry pływak. Na drugiej stronie z powrotem Niemcy mnie złapali i przyłączyli do jeńców polskich. Oto przebieg zbrodni w relacji jednego z ocalałych, młynarza Stanisława Klejnowskiego z Tułowic. Z rzezi ocalało jedynie 2 ludzi, mieszkańców Tułowic, Stanisław Klejnowski i Alfred Kitliński, który upadł pierwszy z przerażenia na ziemię w momencie, gdy Niemcy otworzyli ogień. Przykryty zwałami trupów i rannych ocalał. Rankiem następnego dnia z przestrzeloną na sito czapką i marynarką wydobył się spod zwaliska martwych ciał i wrócił na wpół obłąkany i zupełnie nieprzytomny. Przyjmuje się, że w tej zbrodni wojennej zginęło około 300 osób. Żołnierze polscy bohatersko walczący w okolicach Śladowa oraz miejscowa ludność polska. Motywem zbrodni wobec cywilów w Śladowie mogły być przypuszczalne porachunki miejscowych kolonistów niemieckich z ludnością polską. Rzeź w Śladowie była początkiem dalszych zbrodni, które kosztowały życie około 37% mieszkańców gminy Tułowice. Cytuję: na wieczną pamięć z największym okrucieństwem wykonanej katowni, zwłaszcza na tej główce nad rzeką Wisłą, gdzie kilka tygodni temu obchodziliśmy uroczyście Dzień Morza. Cześć i chwała polskim bohaterom. Niech odpoczywają w pokoju. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.